Siemano, witam wszystkich na podsumowaniu czerwca. Pół roku minęło, także będzie niedługo jeszcze parę takich fajnych innych podsumowań, bo mi się nazbierało dużo materiałów odnośnie magazynów energii, odnośnie billingu i odnośnie różnych takich ciekawych rzeczy na daną chwilę. Od dzisiaj też podobno podnoszą cenę energii i w ogóle tam jakiś się cyrk zaczyna dziać, ale to nie o tym. Podsumowanie standardowo z fotowoltaiki, pomp ciepła, wysoko i nisko napięciowych magazynów energii i jak te magazyny energii wpływają na tych, którzy są w net billingu. Ja jestem w net meteringu, ale pokażę Wam dzięki temu, że mam magazyny, ile można właśnie jeszcze dodatkowo z tych magazynów wyciągnąć, uzyskać tej energii bezpośrednio dla siebie. Oczywiście pompy ciepła, kolektory, basen. Z basenu podsumowania nie będzie, bo basen jest rekreacyjnie. No i ze wszystkiego tego, co się wokół domu kręci. No, tam jeszcze elektryk. W tym miesiącu chyba najwięcej kilometrów natukłem elektrykiem i całość energii, która w niego została wsadzona, to jest tylko i wyłącznie z tej instalacji 2.4, czyli tak jak mówię, z off-gridowej instalacji z możliwością podbierania z sieci. Także można nawet elektrykiem polatać na swoim, nie używając w ogóle sieci. Czemu nie? No i ze wszystkiego tego, co standardowo robię. Także obejdziemy jak zawsze podwórko, później Excel i się zobaczy, co tam jeszcze. I tak, jak zawsze zaczynamy od solar trackerów. Jak idą burze, trackery poblokowane. Także no, pierwszego, bo dzisiaj mamy akurat lipiec chyba tak. 1 lipca mamy i poblokowane, bo idzie burza, także ja i tak będę musiał znowu oddać do PGE nadwyżkę. Zobaczymy ile, bo czekam na rachunek. Nadwyżkę mam wyliczoną, ale to zawsze jest z marginesem błędu, bo nawet licznik mi wymienili na nowy z PGE. Nie wiem, może za mało od nich biorę, za dużo oddaję albo co. No, po 8 latach wymienili licznik i to sobie wszystko tam popodliczałem, żeby mi to wychodziło na równo. I zobaczymy ile znowu mi przepadnie, a na pewno przepadnie więcej niż normalnie, bo z off-gridu ciągnę tak niecałe 50% zużycia to jest cały dom, to jest off-grid, reszta to już jest sieć, wysokonapięciowy magazyn. Sieci mało co było tak naprawdę, praktycznie lecę na swoi. Dobra, lecimy z tematem dalej. Także trackery dają radę, kręcą się elegancko, słuchajcie. Basen samowystarczalny, ani grama do niego kilowatogodziny nie użyłem z sieci, z niczego. Cały czas panel, pompa basenowa i pompa tutaj do heat pipe'a non stop leci tylko i wyłącznie. Już go wyciągam, uda się, nawet się udało tutaj z magazynu energii. O, zobaczcie, nawet fajnie to idzie. Tylko taki ciekawy jest, jak idzie PV-ka, to tutaj pompa pobiera prawie 100 W, wam pokazuje 30, także czasem takie głupoty mi tutaj pokazuje. Ale jakby nie było, energia musi być wyciągnięta na wszystko, co jest używane i procenty się trzymają. Ostatnimi czasy nawet ta pompa chodzi, jak jest słoneczny dzień, to pompa chodzi 24 na dobę, praktycznie non-stop. Tak co 2 dni tylko te kulki wymieniam, jedne do prania, nowe wsadzam. Chodzi cały czas, czy się kąpią, czy się nie kąpią. Cały czas chodzi, jak się kąpią nawet lepiej, bo jest ta woda, to wszystko jest w ruchu i wciąga i filtruje jeszcze lepiej. Także bardzo fajnie. Przez te upały, powiem wam, musiałem 2 dni kolektor zakryć, bo już mi podchodziło po 32 stopnie w basenie. A to już było dużo. No i dla takich jednych, co mówią, że się tu dzieci nie bawią, nalane wody już mi, powiem wam, parę centymetrów wody albo odparowało, albo jak na bombę tutaj z drabinki skaczą, to tego wszystko leci. Ale życie. W basenie jest 29,2. Także woda super. I tak. Kolektory trochę zbiedniały. Musiałem sobie parę rur podkraść na tamten kolektor, bo jednak 15 rur to było mało. Lepiej mieć więcej, a CW i tak grzeje. I powiem wam, nawet tutaj wszystkie było 66 rur. Nie zagotuję tego układu 800 litrowego, bo tak to jest fajnie wymyślone przeze mnie, że jednak ten cień, później jak słońce zachodzi, jak słońce idzie później tam za budynek, już po południu, po 15 tu już jest cień,
Także nie zagotujemy układu. Bardzo fajnie to się, słuchajcie, sprawdza z heatpipami. 2,4 kW instalacja off-gridowa z możliwością podbierania do sieci. Bardzo ładnie sobie pracowała. Pompa ciepła, gaz ściągnięty do jednostki. Czekamy na zbiornik. I tak, słuchajcie, Kangur, powiem wam, super sprawa. Jestem coraz bardziej zadowolony z tego auta elektrycznego. Mimo jego zasięgu teraz takie 120 km, pewnego 120 km, to i tak 1300 km zrobiłem w tym miesiącu. Wokół kominia nie jeżdżę nigdzie po bułki do sklepu. I to są realne koszty niewydania ani złotówki na paliwo. I to będzie w kolejnych filmach właśnie, że nawet jak już przejdę w net billing, to dzięki temu, że mam auto elektryczne, będę mógł spłacać te rachunki, które w zimie na przykład będę musiał za prąd zapłacić, ale przez okres ten bardziej słoneczny nie płacę za paliwo i to, co nie płaciłem za paliwo, mogę po prostu zapłacić za prąd, ten, którym bym musiał już, jak będę w net billingu, po prostu pobrać z sieci. I dalej człowiek wychodzi na równo, także już teraz pomalutku zbieram materiały, żeby to wszystko ogarnąć, jak wychodzą magazyny energii właśnie w net billingu przez półrocze. To już takie pełne półrocze jest, a to jest gorszy nawet okres, bo mamy więcej zimowego, prawda? Drugie półrocze jest bardziej słoneczne jak pierwsze półrocze. I zobaczymy, jak to wyjdzie tak do końca. Będzie o tym osobny materiał, bo tutaj było tego za dużo. To jest podsumowanie czerwca, a nie net billingu i magazynów. I lecimy, słuchajcie, dalej. Panele 800W. Bardzo fajnie się spisują. Ja chyba nie wiem, czy nie zacznę z nich spisywać osobnego tego. No tak nie wiem, dlaczego nie zacząłem od samego początku spisywać. Teraz już na pewno nie wiem. No zobaczę. Stacja ładowania. Daje radę. Klimatyzator chodzi. Oj, chodzi dużo. Ty się nie zepsuj, ty działaj, bo ty to jesteś. Bez niego to by było tak jak kiedyś, powiem wam, a teraz bez klimat ja w domu nie wysiedział, nie ma opcji. Jest w domu 23 stopnie, 22,5, ale to idzie normalnie żyć, a nie gorąc taki no masakra, nie, bez klimy to teraz nie ma szans. Jakby się zepsuła, to bym zaraz jechał po drugą. To nie no, to chodzi o komfort, że człowiek nie jest taki umęczony samym siedzeniem w domu wypoczywać, a nie się umordować, no po prostu nie. I tak, idziemy tutaj. O, ciemno tu trochę. Mamy więcej światła, słuchajcie. Na razie tak. Magazyn się nie powiększa. Mamy jak było. Czyli wysokonapięciowy Ewesik. Ewesik 40 kWh magazynu. 32 użytkowe, bo na 80% jest ustawiony. No on za dużo pracy niestety nie ma. To bo inaczej może powiem tak, większość zużyć domowych, nawet nie większość, bo jeszcze mniej niż 50% przejął niskonapięciowy magazyn energii, bo niskonapięciowy magazyn energii ogarnął całego elektryka, jest podpięty pod całe oświetlenie domu, tam jakieś tam jeszcze są gniazdka, które są użytkowe, to też pod niego jest i pralka, suszarka też jest podpięta pod niskonapięciowy, a u mnie pralka, suszarka to minimum raz dziennie, a 2 razy dziennie to jest też norma. Tak to jest, jak się dzieciaki ma i w ogóle to lata, to cały czas i kilowatogodziny bije. O, brzmią to. I tak, niskonapięciowy 20 kWh, czyli LiFe po 4. Tutaj mamy 3 pary baterii, 24V 100 Ah. I tutaj mamy jedną 52,1 100 Ah. Razem to daje nam razem nam to daje 20 kWh magazynu, jakieś 19 użytkowe. Powiem wam, jeszcze nie robiłem testu użytkowego. Trzeba by było zrobić, ale na daną chwilę te 20 kWh już jest tak w sam raz. Jak miałem 15, to miałem takie sytuacje, że był raz, drugi, trzeci gdzieś przeładowany, że już po prostu energii ze słońca nie brałem, a z tym już, z tą pojemnością mi się to nie zdarzyło. A i po drugie, ja mam tutaj tak elektryk stoi, jak sobie stoi, zapinam sobie go na 6 A i on sobie leci na te 6 A, te 1300 W cały czas pobiera, dlatego bardzo dużo autokonsumpcja jest właśnie z tego magazynu, a resztę ile się da po prostu z baterii. Ale ja z tego magazynu liczę całość, bo tutaj jest właśnie taki temat, że
on jest jeszcze doładowywany właśnie z tego MPPT trackera i z tych 2800W paneli. Dlatego z niego nie liczę, ile pobrałem z baterii, ile pobrałem z paneli. Liczę całość, bo tu i tak, jak wszystko naładuję do pełna, to przestanie po prostu PV-ka działać. To nie jest tak jak tutaj, że ten magazyn po prostu jak się naładuje do pełna, to reszta leci w sieć, prawda? Bo z magazynu do sieci oddawać nie mogę, ale normalnie z PV-ki sobie leci. To jest tylko mój UPS, nic więcej, taki bufor. A tutaj z tego jednofazowego przez dejaczka do sieci nie oddaję. Także tutaj całość to jest taka moja energia, tylko i wyłącznie co z niego wyciągnąłem, czy z PV-ki, czy z niego, to jest moje i tylko moje. I to pokazuję. Słuchajcie, w Excelu także bardzo fajnie to chodzi. I niskonapięciowy, wysokonapięciowy polecam. Obydwa magazyny świetnie się sprawdza. Pompa ciepła CW stoi, nie ma co robić, bidaczka. Kolektory są cały czas ogarnięte. O, tu nawet wiadro wisi jakieś. Także kolektory cały czas lecą. Teraz powiem wam, praktycznie non stop leci obieg 300-500 litrów. Te dwa obiegi są mieszane, bo na wężownicę na powrocie jak mam 50, od razu mi ten moduje, bo sobie zmniejszyłem. I teraz nawet miałem w zbiornikach na daną chwilę 54 stopnie jest w tym 500 litrowym, a w 300 litrowym mamy, już wam mówię, kaszę skoczy, 60 stopni. Także bardzo fajnie to sobie, słuchajcie, lata. Ten zbiornik już niedługo kolega ma go zabrać. Czekam na drugi, na spokojnie. Na razie cicho szach. Najwyżej będę robił film, że buduję sobie nowy bufor. Ale zobaczymy. Ja tam jestem spokojny człowiek i mam czas. I tak. Co więcej, słuchajcie. Też pada. Czyli co? Idziemy do Excela. Podsumowanie zużyć domowych. Później podsumowanie auta elektrycznego, jak tam wyszło na kilometry, podsumowanie właśnie off-gridu, jeszcze produkcji z fotowoltaiki. Póki jestem w netmeteringu, to produkcja z fotowoltaiki jest ważna dla mnie. I co tam jeszcze mogę wam z tego wrzucić? A, jeszcze z magazynu energii niskonapięciowego, bo tam mam właśnie rozgraniczenie, co poszło z baterii, co poszło z sieci, gdzie poszło. Tamten fajnie to rozgranicza, bo ja wszystko i tak liczę z licznika. To, co jest na liczniku, później sobie to wszystko popodliczam. Garaże mam jeszcze osobno, także tam nawet, że tak powiem, jest podbierane z sieci czasami, jak PV-ka nie chodzi, nie oddaje, jest jeszcze osobno, także tutaj każdy system jest troszeczkę osobno, dlatego muszę brać licznik PGE u mnie akurat i tam co wyszło i według tego wszystko mam liczone, żeby mi się to wszystko zgadzało. No i ja sobie muszę też sprawdzać ten nowy licznik, czy mnie jakiegoś bubla nie wsadzili, ale jak na razie tutaj sobie do porównania mam jeden od Zamela, tutaj na pionie jest założony, także jak na razie się wszystko, słuchajcie, zgadza. A przy okazji jeszcze jak to wygląda. O, coś tu się dzieje, burza idzie. Jak idzie burza, powiem wam, ja rozłączam sieć w ogóle zewnętrzną i w ugryzie sobie siedzę. O, nawet coś podbieramy z magazynu, 98%. Także dzisiaj się nie nabił do pełna. Wow, nie tutaj, wróć. Tu mamy dzisiejszy. No miesięczny to jest dzisiejszy, bo dzisiaj jest pierwszy. I rocznie tak to już wygląda. Ale te półroczny to będzie osobny film właśnie w netmeteringu, jak to chodzi. Fajnie to sobie wszystko porozpisywałem. Już ja będę wiedział, jakie bym miał koszty tak naprawdę. Jakbym w ogóle nic nie oddawał do sieci, tylko działał na swoim i pobierał z sieci. Już to realnie mogę policzyć przez te pół roku. No i wy też zobaczycie, opłaca się, nie opłaca się. Także no że tak powiem, na moich błędach się uczycie. Tak jak wszystko praktycznie tutaj zrobione, to uczymy się na moich błędach i nie popełniamy ich. Dobra, lecimy do Excela. No i zaczynamy od ogólnego podsumowania. Także jak widzicie, licznik mi wymienili, ale tutaj sobie wszystko podliczyłem. I tak, z sieci pobrane jest 68 kWh, do sieci oddałem 1372 kWh,
z produkcji 1740 kWh z dwóch solar trackerów. Autokonsumpcja to jest 368 kWh, co nam daje tylko 21%, bo jednak jest bardzo duży udział niskonapięciowego magazynu energii w moich zużyciach. I tak, nadwyżka 3094 kWh, ale to się okaże, jaka będzie, jak przyjdzie rachunek, o ile mi po prostu przepadnie. Jak to co rachunek już teraz mi przepada. I tak, zużycie mamy 436 kWh, na co idzie domowy prąd użytkowy, no wszystko co jest oprócz tego co dalej, czyli 330 kWh ogólne zużycie domowe, pompa ciepła do CW nic, farelka nic, pompa ciepła 7 kW też nic, bo wyłączona, klimatyzator 3,5 kW na chłodzenie wciągnął 85 kWh. Powiem wam, na te upały to majątek. Klimatyzator 2,6 kW u dziadka. Ja nie wiem, czy w ogóle może zraz pracował, bo jest cały czas na grzanie ustawiony. Także może coś tam za 2 razy dmuchnął, ale na samo podtrzymanie, jak widzicie, około 21 kWh mu poszło. Czyli razem te dwa klimatyzatory zużyły 106 kWh. I tak, COP i cała reszta z pompy ciepła 0,0, bo pompa ciepła nie pracuje. Średnia temperatura w tym miesiącu to jest 19,8, także 20 stopni średnia temperatura to dosyć sporo. I średnia prędkość wiatru to jest 3 km na godzinę. Teraz tak, teraz przeskakujemy do podsumowania off-gridowego magazynu i elektryka. Jestem ok. I tak, słuchajcie. Magazyn energii już teraz LiFe po 4,48 V, 20 kWh z instalacji 2,4 kW na południowy wschód, kąt 55 stopni i dwa panele 800 W pik łącznie, południowy zachód, kąt 85 stopni. Produkcja, znaczy inaczej, może tutaj nie ma produkcji, bo to jest instalacja bez możliwości oddawania do sieci, także tu się produkcja nie liczy. Jeśli mamy pełny magazyn, to niestety nie ma produkcji. Także tylko to, co się udało odzyskać. I tak, słuchajcie, z sieci, bardziej nie z sieci, tylko z wysokonapięciowego magazynu energii, bo tutaj dla tego niskonapięciowego siecią jest wysokonapięciowy magazyn energii, dopiero później jest sieć tak naprawdę. Ale energia pobrana to jest 46 kWh, całkowita energia zużyta to jest 434 kWh. No i ta energia, która mnie najbardziej interesuje, czyli odzyskana, czyli 434 minus 46 daje nam 388 kWh darmowej energii. Pozwoliłem sobie zrobić tutaj już procentowo, jak to wygląda, i w tym miesiącu to jest 90% całkowitego, darmowa energia to jest 90% całkowitego zużycia. Jak widzicie tutaj do góry bardzo ładnie to wygląda, nawet i 97% było, jeśli przy użyciu 405 kWh z sieci tylko musiałem pobrać 14, także prawie 100% moje i średnia na to półrocze to jest 89%. Bardzo ładnie to wygląda. No i udało się, tak jak nie mówiłem wcześniej, bo to będzie do nowego filmu, 1276 kWh udało się odzyskać bezpośrednio z baterii i z PV. To jest tylko i wyłącznie moje. Tak, teraz mamy auto elektryczne Renault Kangoo ZE i tak, w tym miesiącu natukłem, a w tamtym też wcześniej prawie tyle samo zrobiłem w kwietniu. W czerwcu zrobiłem 1300 km, co nam daje już całością 6357 km zrobione przez pół roku. Zużyte na to nie zostało zużyte, tylko naładowanie poszło, bo zużycie jest na pewno mniejsze, ale naładować musiałem go na te 1300 km
musiałem naładować auto, musiałem w auto wsadzić 246 kWh, mówię, coś ci dzisiaj nie mogę poskładać do kupy. Średnia na 100 km wyszło 19 kWh. Zobaczcie, no to po 10 zł, po złotówce za kilowatogodzinę albo nawet więcej, to macie 20 zł za przejechanie 100 km. To powiem wam, no i na takie duże auto, także nie jest źle, a nawet jest bardzo dobrze, żeby nawet i zapłacić za ten prąd. I oszczędność wyliczona z kilometrów przez litry, bo ja liczę średnią cenę ropy naftowej, czyli było 6,5 zł razy 7 na 100. Ktoś powie dużo, ale ja to liczę razem z wymianą olejów i wszystkich czynnościach, które były robione właśnie poprzednio w autach, także średnio wychodzi całoroczne 7 litrów na 100 km i udało się odzyskać 500, no inaczej może, udało się nie wydać na paliwo 590 zł. Zobaczcie, przez pół roku udało się już tutaj zgromadzić sumkę 2800 zł, nie wydane na paliwo, nie wydane na nic tak naprawdę, tylko i wyłącznie zostało mi to w kieszeni. Także tak to, słuchajcie, wygląda bardzo fajnie i do przodu i cieszy mnie, że to tak wygląda, bo będzie tylko lepiej, tak jak mówiłem. Najgorsze dni to właśnie ten styczeń, luty, marzec, bo to są dni zimowe, niż później listopad czy październik. Tutaj jest po prostu jeszcze troszeczkę jest więcej słońca i nie jest tak zimno, także tylko może być lepiej. I tak, przejdźmy jeszcze do podsumowania Solar Trackerów. Jak jest taka możliwość, to będę robił to podsumowania do samego końca. I już Solar Trackery mamy, jest... Oj, bo sobie uciekłem tam, gdzie nie trzeba chyba, z tego wszystkiego. A nie, jest ok. Dobra, mu się już miesza normalnie między tym Excelem, a tym całą tą resztą po prostu. I tak, słuchajcie, 1740 kWh produkcja z dwóch Solar Trackerów. Ani dużo, ani mało, po przeciwieństwie do poprzednich miesięcy. Tak, że tak powiem, po środku. Już w tym roku jest produkcji 6764 kWh, co nam daje 764 kWh z 1 kW instalacji, czyli te moje założenie 1400 kWh jest realne, bo już jest ponad 700 kWh i przez ten cały czas, jak tutaj widzicie, produkcji już jest 68 371 kWh, co nam daje z 1 kW instalacji już ponad 10 652 kWh. Także tak to tutaj wygląda. Przejdźmy teraz jeszcze do takiego głębszego podsumowania wysokonapięciowego magazynu energii i stacji pokładowej. Lecimy z wysokonapięciowym magazynem energii. Jak to się wszystko przez niego przeklikywało, że tak powiem, przechodziło. Co wyszło, gdzie wyszło i dlaczego wyszło, a nie zostało, że tak powiem. Także ogólny wykres miesiąca, produkcja widać codziennie praktycznie była, tam może ze 2 dni takie słabsze. Zużycie raczej na stałym poziomie, tak jak mówiłem, no prawie połowę przejęła ta niskonapięciowa instalacja całego zużycia. Także bardzo dobrze i o to chodziło, po to jest to zbudowane. Dziennie w sieć, czyli oddawane do sieci dosyć sporo, jak widzicie też. Zakup energii praktycznie marginalny, tam było coś 60 kWh z tego co pamiętam całościowo. Tutaj będzie różnica, dlatego że ja, tak jak mówię, z licznika wszystko piszę, a magazyny są osobno popodpinane i każdy sobie jeszcze przy okazji gdzieś coś no i jeszcze z boku mogą jeszcze inne urządzenia podbierać, nie przez magazyny, po prostu wpięte pod garaże. Ładowanie magazynu też praktycznie znikome. Jak nie ma dużego zużycia, też nie ma dużego ładowania, bo nie ma z czego przez nocy. I rozładowanie tak samo też nieduże, no po prostu magazyn się marnuje w tych okolicznościach, ale nie tak, że tak powiem, do końca, bo tak, słuchajcie, już momencik, bo mi coś tutaj dziwne rzeczy jakie wyskakują. O, ten miesiąc nas interesuje, a nie, znaczy poprzedni, a nie obecny.
Zobaczcie, jaka jest różnica tutaj pomiędzy energią oddaną do sieci a energią zużytą, czy na ładowanie magazynu, czy po prostu na bezpośrednie. Już Wam powiem, Wy tutaj tego nie widzicie, ale ja ze smartfonu sobie zobaczę. Patrzę i Wam mogę pokazać także na tą całą produkcję 1740 kWh. Już Wam mówię. Do sieci poszło 76%, do baterii poszło 6% i na zużycie bezpośrednie poszło 16,96%. A tutaj w drugą stronę mamy na to całe zużycie, tutaj tylko i wyłącznie z tego magazynu energii, z tego falownika, czyli 406 kWh, co było całkowitego zużycia, to tak, z produkcji, czyli autokonsumpcja to jest 68%, z rozładowania baterii to jest 20% i zakupione z sieci to jest 11%. Także bardzo dobrze to, słuchajcie, wygląda, ale zobaczcie tutaj, wy tego może widzicie tutaj 12,44 widzicie tutaj, a ja na aplikacji widzę 11,67. Ta sama strona, ta sama aplikacja, także tutaj ja to wszystko traktuję poglądowo. Dane biorę główne z falownika, takie półroczne przynajmniej, a opieram się wszystkim konkretnie na liczniku ZE, bo z licznika jestem rozliczany, także tutaj patrzę na tą samą aplikację na smartfonie, mi pokazuje inne procenty, a tu mi pokazuje inne procenty. No i widzicie, tutaj nie ma co w to tak do końca wierzyć, to jest takie poglądowe, ale tak jak jeszcze dla tych co w netbillingu, no dzięki baterii 20%, że tak powiem, więcej energii udało mi się odzyskać z tego z całości zużycia, czyli na 406 kWh. Z baterii wyciągnąłem 82, a z produkcji poszło 276, z sieci 47, tu mi pokazuje 50 i 58, także no tutaj mi coś pokazuje, a patrzę się na to samo. To są normalnie jaja jak berety, jak to mówią. I tak, stacja pogodowa. Finalnie, słuchajcie, mamy, tak jak mówiłem, najwyższa temperatura 34,2. To stacja mierzę tak mniej więcej jakby było w cieniu te temperatury, z tego co sobie tak obserwuję. Najniższa 8,3, średnia 19,8, prawie 20 stopni średnia temperatura, także ciepełko. I prędkość wiatru najwyższa 27, średnia, znaczy prędkość wiatru, porywy tutaj mamy 36, ale prędkość wiatru najwyższa 27, najniższa 0, bo tak wychodzi, średnia 3 km na godzinę. I tutaj widzicie wykres temperaturowy, także syto. Najcieplej to chyba tutaj było właśnie ta najwyższa, ale jak widać skala 15 stopni, to nie schodzi nic na dół. Siła wiatru, tego wiatru mniej, bo jednak są upały, jest tego mniej. Kierunek też rozbity na wszystkie strony świata. Opadów, no coś było, zobaczcie, no jest trochę parę dni tych opadów, troszeczkę coś tam naciepało. Ciśnienie pomiędzy 1020, 1030, także idziemy na wysokim cały czas. Indeks promieniowanie, słońce świeci, promienie są 900, tutaj mamy nawet 1002 W na metr kwadratowy. No indeks UV, no full, praktycznie wszystko jest full i w opór. Także tak to wygląda. No i tak, czerwiec minął. Czekamy, lipiec leci, zobaczymy co dalej. Jak na razie bardzo fajnie to się składa. Ja się już pomału biorę za poskładanie właśnie takie podsumowanie półrocza. Jak to wygląda u mnie. Samego mnie to interesuje, jak właśnie wygląda u mnie zużycie magazynów energii. Ile musiałem z sieci pobrać, ile na swoje mogłem polecieć. Czy udało się niżej 50% zejść, czy wyżej. Także zobaczymy. W tym trudniejszym oczywiście okresie, także będzie tylko i wyłącznie lepiej. Dobra, lecimy z tematem. Ja Was pozdrawiam serdecznie. Szczęścia, zdrowia, pomyślności i do następnego.